tym nagraniu przetestujemy Jay Bailey 3601 oraz Jay Bailey 3602. Zobaczymy, co zawiera opakowanie, jak jeżdżą na specjalnie przygotowanym torze oraz zobaczymy, co jest w środku. Także zapraszam. Mamy dwa modele Jay Bailey. One różnią się oczywiście wyglądem, co jest oznaczone jako 3601 i 3602, czyli taki Jeep oraz Monster Truck. Oba są w skali 1:36. Kartonik jest typowy dla firmy Jay Bailey. Już jedne autko od nich testowaliśmy. O, pilot pewnie też jest taki sam z tego, co widzę. Mini Racing? Chyba raczej Mini Crawler. O, przypomniało mi się, jak bardzo nie lubiłem zamknięć od tej firmy. Tak, doskonale znamy to pakowanie od Jay Bailey. Instrukcja obsługi. O! Okej, myślałem, że będzie lżejszy. Wsadzili gąbeczki do tych wielkich szpar między kołami. Ale zabezpieczenie. Sprężynowe zawieszenie, które... O, zacina się. Z jednej strony pracuje gorzej, widzę. O, mamy serwo z przodu. Bardzo widoczne. Szkoda, że nie dali tego... Oj, zapomniałem nazwy. Tego haczyka. Również czarnego, żeby tak się nie odznaczał. Jak na razie wygląda naprawdę fajnie. Ale ciągle z głowy nie może mi wyjść podobieństwo tego do LDARC. Dobrze, widzimy, że elementy są gorzej wykonane. Takie zadziory na metalu. Tutaj jest widoczna zębatka, która jest dużym minusem. Ale porównanie zrobimy sobie osobno, prawda? Pilot. Kolejna rzecz typowa dla Jay Bailey. Takie same mam w driftowozach, czyli w samochodzikach do driftu. Kabel do ładowania USB-C. Super, że ten model jest ładowany na USB-C. O, i działa nawet. Dobra, załadujmy baterię. Do pilota wchodzą 4 baterie 3 razy A. Zapomniałem o tym. Nie musimy przykręcać śrubki. Okej, coś tu się świeci, więc działa. I sprawdzamy. Okej. Reakcja na koła jest szybka. Fajnie, fajnie. Oczywiście ruch kół jest proporcjonalny. A teraz do przodu, do tyłu. Tak, też jest proporcjonalne, czyli im więcej gazu damy, tym szybciej autko jeździ. Start tego pojazdu jest naprawdę ciekawy. Amortyzatory coś tam robią, coś pracują. A na pilocie mamy tak. Światła są uruchomione, To gasimy. Działa bez problemu. Zapalmy i tak. Co tu jest? Że świeci światełkami po prostu. Jakby to były awaryjki. Ale on nie ma kierunkowskazów. O, tego nie zauważyłem. Koła się fajnie skręcają. Jest bardzo duży zakres skrętu. Tutaj mamy prędkości. Jest na najwyższej, bo pali się na czerwono. Na zielonym, na najniższym. No, jest powolny. Pomarańczowa, taka żółta, czyli środkowa prędkość. Dajmy na maksa, co już w sumie znamy. Jeszcze mamy ostatnie przyciski na pilocie, to wyrównywanie kółek. Jakby były nierówno, to dajemy jedną ze stron i się skręcają. Mamy drugie autko. Zobaczymy, jak będzie ono działało. O Boże, urwałem.
Na pierwszy rzut oka te auta wyglądają źle, bo są w opiłkach tej gąbki. Ale jak przetrzemy, to wygląda lepiej. Coś mi tu nie podoba się szyba. Że jest jakby za wysoka? Ta przednia? Czy to jest metal? Nie, to jest plastik. Czy wszystko jest takie samo? Nie no, wygląda jakby części były podobne, ale inne. Na przykład rozstaw tych kół. Okej. Mosty też są takie same długości, tylko te koła są na takich dystansach. Tutaj tego nie ma. Samo autko działa. Ała, nie. No nowe rękawiczki, no. Nierówno stoi ten pojazd. Ten Jeep stoi nierówno. Tył jest zdecydowanie niżej niż przód. Ale... O! Ten tył nie odskakuje. Czy już się problem rozwiązał? Nie, blokuje się. Najpierw pilot. Działa. Teraz... Znowu pojazd. Okej. Znowu problemy ze sparowaniem. Czemu oni zrobili tutaj tak wystające te śrubki? Okej. Najpierw odpalamy pojazd, później pilot. Oczywiście mamy to samo, czyli światła włącz, wyłącz, 3 prędkości. My będziemy bawić się na najwyższej. On przerywa. Coś jest z nim nie tak. Aha, dobra. On ma straszne bicia na kołach. Dlatego tak podskakuje. Szkoda, że nie dali żadnego klucza do tych małych nakrętek. Mówiłem, że nie dali kluczyka do kół. No to tak naprawdę dali, tylko ja go nie zauważyłem. Wszystkie oponki są już idealnie nałożone. I to jedno koło ma bicia dalej. Tutaj małe sprostowanie. Koło z przodu, które biło, nałożyłem na tył, dlatego mówię, że dalej są bicia. Ciekawe, czy koła wrócą automatycznie. O, wrócą i to jak szybko. Ważne pytanie dla osób, które ma 2 dzieci. Czy 2 autka pojadą na jednym pilocie? Tak. Jak można pić do lustra, tak można ścigać się samemu. Ale sprawdźmy, czy możemy zrobić tak, aby były pod 2. Dobra, nie ma problemu, żeby połączyć je osobno. Po prostu musimy jeden wyłączyć, sparować drugi tak jak na początku, czyli najpierw uruchamiamy autko, potem pilot i załatwione. Zrobimy takie nazwy robocze, żeby rozróżniać te 2 autka, ponieważ ten przypomina mi Forda F-150, więc będzie Ford. Ten przypomina mi Jeepa Wranglera, więc będzie Jeep. I zapewne producent Jay Bailey robił te 2 autka z myślą właśnie, żeby to przypominały. Druga rzecz, to jest skala 1:36. Jeep oraz Ford. Ale widzimy, że ta kabina jest zdecydowanie większa od tej w Fordzie. Ta w Fordzie jest rozmiarów LDARC X43. Jak nie nawet mniejsza. Na początku pojedziemy Jeepem Wranglerem, ponieważ wydaje mi się taki trudniejszy do przejechania przez ten tor, ponieważ ma o wiele węższe oponki niż Ford. A nawet sobie zmniejszę prędkość na zieloną. Czy on zaczepiał? Nie, dobra, wydawało mi się, że zaczepiał podwoziem.
O, mamy to. Nie uda się. Też nie ma co go osądzać, bo to jest do innej skali. 45 stopni. Kąt nachylenia. Trochę zarył zderzakiem. O, elegancko z tego wybrnął. Co on zaczepia podwoziem? Tak, zaczepia podwoziem. Ach, to nie poszło gładko, nie poszło. No, ciężko, ale jednak. Dobra, najpierw od tego łatwiejszego, czyli od tego noża do chleba jakby. Zacznijmy. Ej, nie no, super przejechał. Ta część to już zero wyzwania, bo tutaj jest płasko. Ale za to teraz to będzie się działo. O. Nie. Tak, udało się. Jeny, przepraszam was, ale małe crawlery, w sensie takie autka terenowe, to jest dla mnie taka rozrywka, jeżeli chodzi o pokonywanie przeszkód. No uwielbiam po prostu. Tu powinno być o wiele łatwiej. Nie. Ale on... Aha. Tego się nie spodziewałem, ale on tutaj haczy podwoziem. No ciekawe. Czas na naszego Forda F-150. Ale tu będzie mały problem. Bo on wykracza poza skalę. Rodzice tak mi zawsze mówili, jak się nie mieściłem w ubranka, będąc dzieckiem. To powinno pójść bardzo, bardzo łatwo. A to powinno pójść bardzo, bardzo wcale, bo ma za szerokie koła. No i tyle. Gumki są za wąskie na taką bestię. Oczywiście zaczynamy również od 45 stopni. Co jest? On wjechał bez problemu. Jeep Wrangler miał tutaj problemy. A ten? Elegancko. Muszę znaleźć jakieś nazwy dla tych wszystkich przeszkód, bo tylko mówię teraz to, teraz to. Och, patrząc na szerokość opon, to on to przejdzie bez problemu.
No, elegancko. I to też bez żadnych problemów. Jeny, ten Ford to wygryw. Jak nic, teraz dajemy go tutaj. Mam nazwę. To będzie nóż do chleba. Zaczynamy od noża do chleba. Czyżby jednak Ford nie był taki cudowny? Wiecie co? Nie ma opcji, żebym przejechał przeszkodę tym Fordem. Nie dlatego, że coś jest z nim nie tak, tylko dlatego, że tu mam maksymalny rozstaw, który jest za wąski na rozstaw tych kół. Bo zobaczcie, jak to wygląda w Jeepie, a w Fordzie. I w tym jest problem, że ledwo tymi oponami dotykam. Ale wystartujmy stąd, bo zastanawia mnie, czy przejedzie tutaj. Czy się zawiesi jak Jeep. Nie, zawiesił się? Jakby delikatnie muskał, ale się nie zawiesza. Teraz sprawdźmy, pod jakim kątem uda się podjechać. Na początku Jeep 40 stopni. No udało się. To koło się unosi, jak on jedzie do góry. I zauważyłem to również w droższych modelach, że mają problem z tym prawym kołem. Co pewnie jest spowodowane tym, jak to jest zrobione. Ten układ drążków, że on po prostu ciągnie w jedną stronę. Szkoda, bo podczas pokonywania przeszkód przydają się wszystkie koła, prawda? 45 stopni. Jest. 45. Wow. 45 stopni i koniec? Tak. Ha. No dobra. Wracamy do 40 stopni. Nie. Niemożliwe. Niemożliwe. Już go zaczynałem lubić. Podjechał, ale jaki to był wyczyn. No nie gadajcie, nie wierzę. 45 stopni. Ale nie przewrócił się do tyłu, prawda? Ach, bo tu potrzeba większego obciążenia. No gdyby to czwarte koło dotykało, to może by wjechał. O, nie udało się. Ostateczny test, próba siły. Tutaj znalazłem takie miejsce, żeby to zaczepić, więc mam nadzieję, że będzie sprawiedliwie. A na pewno będzie sprawiedliwie dlatego, że wszystko działa na jednym pilocie. Oczywiście na czerwono. Obstawiam, że Ford wygra przez to, że ma większe oponki. Wow. Teraz dajmy tak powoli. Powoli jest to bardziej intrygujące, prawda? Ostatnie, co zamierzam sprawdzić, to co kryje wnętrze. Wiecie co? Jestem w szoku, ale te wtyczki nie wychodzą.
Jakbym nie kombinował, to one nie chcą wyleść. To się prędzej rozwali niż wyjdzie. Takie wtyczki już nieraz wyjmowałem, ale jeszcze nigdy takiego problemu nie miałem. Malutki silniczek, oczywiście szczotkowy. Piękne małe serwo. Proszę bardzo, mamy naszą płytkę od tej drugiej strony. Jest pięknie podpisana. Również jest rok produkcji, 14 wrzesień 2024. Dobra, a jak to wygląda w tym drugim? Co my tutaj mamy? Akumulator jest tu? Jak to było tutaj? On był tutaj. Ciekawe, nie pomyślałem o tym, że nie ma akumulatora. A tutaj go schowali w ten sposób i że im się chciało dwie różne płytki robić. Ja myślałem, że to jest tylko wygląd. Ale nie, płytki są inne. O, z tego samego dnia, również 14 wrzesień. Inne ułożenie, ale komponenty są te same. A jak wygląda podwozie? No nie, rama wydaje się taka sama, ale szok. Dobra, czyli tylko płytki są inne, a tak? Wszystko to samo, no i oczywiście wygląd się różni. Dobra, składamy i do podsumowania. Warto wspomnieć o tym, że na początku zawieszenie zawieszało się w dwóch autkach, ale później działało bez problemu. Natomiast Jeep dalej stoi nierówno. Wielkim minusem jest to, że autka nie mają części zamiennych dostępnych do kupienia, więc jeżeli coś się popsuje, to musimy liczyć na nasze umiejętności druciarstwa. Ciekawe jest to, że patrząc po zdjęciach oferty, to Jeep Wrangler był tym modelem, który bardziej mi się podobał, ale jak zobaczyłem oba pojazdy na żywo i pooglądałem z każdej strony, to Ford F-150 wydaje się być solidniejszy i lepiej zaprojektowany, przez co bardziej mi się podoba. Natomiast gdy doszło do testów, to już miałem pewność, że gdybym miał wybierać jeden, to wybrałbym tego niebieskiego Jai Bailey 3602. Jeżeli interesuje Was jeszcze mniejszy model, ale w wyższej cenie, to zapraszam do obejrzenia filmu o LDRC X43. A tutaj macie playlistę pojazdów zdalnie sterowanych, które miałem okazję testować. A Tobie dziękuję za to, że zostałeś ze mną do końca. Trzymajcie się, cześć!